dłuższego czasu wiedzą, że pałam się wszelkiego rodzaju projektami DIY. A wybór projektu w dużej mierze uzależniony jest od mojego nastroju. Z racji na to, że w tym tygodniu byłam dość mocno przebodźcowana, postawiłam na wyciszenie w formie szydełkowania. W dzisiejszym odcinku stworzymy żyrafę na szydełku. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zyskanie satysfakcji poprzez zrobienie pluszaka. Szydełkowanie niesie za sobą o wiele więcej pozytywów. Pracę zaczynam od ciemnej włóczki oraz od użycia szydełka numer 5. Zaczniemy w ten sposób robić kopytka naszej żyrafy. Z racji na to, że ja w tej włóczce nie lubię robić magicznego kręgu, mam na to inny sposób. Wykonuję 2 półsłupki, a następnie w pierwszym oczku robię 6 półsłupków. Po zrobieniu 3 okrążeń i wszystkich rozszerzeń mam 18 oczek. Kolejne okrążenie będę wykonywać, ale nie w całym oczku, tylko za zewnętrzną nitkę. W każdej zewnętrznej nitce wykonam 1 półsłupek. Dzięki wykonywaniu tego ruchu i wykorzystaniu zewnętrznej nitki uzyskujemy piękne odcięcie, za co nasza maskotka nam podziękuje. Po wykonaniu całego okrążenia przełączamy się na naszą nitkę docelową, czyli wykonujemy kolejny półsłupek przy jej użyciu. Wbijamy szydełko tym razem w 2 nitki naszego oczka, zaciągamy żółtą nitkę i przekładamy przez obie. Kolejne półsłupki wykonujemy już w tonacji naszego oryginalnego koloru, czyli pomarańczowego. Na tym etapie zaczynamy już wypełniać naszą nóżkę. Dlaczego teraz? Specjalnie mam gotową drugą nogę. Jak widzicie, ona jest zwężona i napychanie jej może po prostu powodować większe trudności. Dlatego lepiej jest zacząć w tym momencie i potem dopchnąć tylko to wąskie gardło. Powtarzalne czynności sprawiają, że nasz mózg się relaksuje i jesteśmy w stanie usunąć z głowy natłok myśli. Zaczęłam robić brzuch. Mam 36 oczek w ostatnim okrążeniu i przyszła pora na przyszycie moich wypełnionych w środku nóżek. Wbijam się w 2 oczka, w oczko okrążenia tego naszego brzuszka, przeciągam nitkę i półsłupek. Szydełkowanie działa także na obie półkule naszego mózgu i rozwija je obie. Nie wiem, czy wiecie, ale takie robótki ręczne realnie mogą wpłynąć na zapobieganie takim chorobom jak Alzheimer. Dodatkowo możemy obniżyć poziom naszego stresu, co bezpośrednio wpłynie na jakość naszego snu. Po doszyciu rąk ciało naszej żyrafy jest już gotowe, z pięknym, wybrzuszonym brzuszkiem. W sumie zastanawialiście się kiedyś, jak nazwać tę część żyrafy? Są to rogi, czułki? Nie mam pojęcia. Mniej więcej oszacowuję, gdzie chciałabym je dać, tak samo jak pyszczek. Z racji na to, że mamy 14 oczek na szyi i 14 oczek w głowie, bez problemu jesteśmy w stanie je połączyć. Mamy już ładnie obszytą szyję. Na samym końcu zostawiamy dziurę, żeby dopełnić wypełnieniem, żeby ta szyja nie była taka sflaczała i leciała nam w dół. Jak dobrze wypchamy tę część, to nasza żyrafa będzie tutaj sztywna. Ocencie sami, czy wszycie tego nie sprawiło, że nasza żyrafa jest teraz przeurocza? A oto jak prezentuje się cała żyrafa. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jeszcze kilku elementów w postaci nosa oraz plamek na brzuszku. Nie zapomniałam także o ogonku. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy żyrafa ma taki ogon, ale moja akurat ma. Jeżeli podoba Wam się żyrafa i chcielibyście taką zrobić, cały wzór jest dostępny na moim Etsy. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a my zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Jeżeli macie pomysły lub jest coś, co chcielibyście zobaczyć, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.